Cześć i witam w trzeciej części Archiwum Emocji na kanale Sunset Talks. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego mam podkrążone oczy, to dlatego, że przygotowania do tego odcinka wymagały ode mnie wejścia w głąb własnej psychiki. A tam, jak się okazało, jest większy kurz niż pod waszą kanapą. Mówię o konflikcie między emocjami a rozumem. O tym, dlaczego bardziej często próbujemy tę wojnę wygrać, zamiast wreszcie zacząć negocjować. Negocjować? Słabe. Ja negocjowałem ostatnio z choinką. Przegrała. Leży teraz w poziomie. Negocjacje są dla tych, którym brakuje pazurów. Ty jednak jesteś hooligan Jinx. W tej chwili w każdym z nas trwa sytuacja zakładnicza. Ty jesteś jednocześnie negocjatorem i zakładnikiem, a terrorysta to twój własny emocjonalny mózg. Jest uzbrojony w arsenał uczuć, lęków i żenujących wspomnień, które gromadził od czasu, gdy w podstawówce twoja sympatia nie odwzajemniła ci spojrzenia, a ty postanowiłeś, że już nikomu nigdy nie zaufasz. Witajcie w człowieczeństwie. Miejscu, gdzie kora przedczołowa, wasz wewnętrzny księgowy, i układ limbiczny, wasza wewnętrzna małpa z brzytwą, toczy niekończącą się walkę o prawo do prowadzenia metaforycznej ciężarówki waszych życiowych decyzji. Człowiek myśli, że prowadzi tę ciężarówkę. To urocze. Prawda jest taka, że większość z was siedzi związana w bagażniku i krzyczy, podczas gdy małpa z brzytwą jedzie prosto w przepaść, bo zobaczyła banana. Dokładnie. I tu dochodzimy do pierwszej, bardzo bolesnej prawdy. Oto niewygodna prawda, wokół której większość poradników dla samozwańczych guru od samorozwoju chodzi na paluszkach. Ci wszyscy uśmiechnięci ludzie z Instagrama, którzy piją jarmuż i każą wam wibrować wysoko, zapominają o jednym drobnym detalu. Twoje uczucia to koczownicy. Nie potrzebują twojego pozwolenia, żeby się wprowadzić. Nie płacą czynszu, wyżerają ci wszystko z lodówki i absolutnie nie zamierzają się wyprowadzić, tylko dlatego, że postanowiłeś myśleć pozytywnie albo zacząłeś pisać dziennik wdzięczności w zeszycie za 200. Twoje uczucia wciąż tam są. Czy je uznasz, czy nie? Są jak ten dziwny zapach twoich butów, który udajesz, że nie istnieje, dopóki nie stanie się samoświadomym bytem. Albo jak ja, gdy śmierdzę, jak zjem tę tanią karmę z puszki, którą kupiłaś na promocji. Różnica między emocjonalną dojrzałością a byciem emocjonalnym przedszkolakiem z kredytem hipotetycznym nie polega na tym, czy masz te trudne uczucia. Każdy ma uczucia. Od Dalaj Lama po twojego ciągle wściekłego sąsiada. Różnica polega na tym, czy jesteś gotowy usiąść przy stole i faktycznie z nimi pogadać. A jak w każdych dobrych negocjacjach, musisz wiedzieć, co obie strony wnoszą do stołu, zanim ktoś wyciągnie granat. Uczucia nie chcą być naprawiane. To błąd waszego gatunku. Myślicie, że smutek to awaria, jak zepsuta pralka. Uczucia chcą być wysłuchane. Jak Jinx, kiedy drze ryja o 3:00 nad ranem. Nie musisz go karmić, wystarczy, że rzucisz w niego poduszką. To znaczy zauważysz jego istnienie. Ignorowanie tylko zwiększa decybele. Dobra, przejdźmy do konkretów. Oto narzędzie, lista emocje kontra rozum. Koncept jest zwodniczo prosty. Bierzesz zwykłą kartkę papieru, ale fizyczną kartkę, nie aplikację w telefonie, która zaraz wyśle ci powiadomienie, że jest promocja na buty. Przepoławiasz tę kartkę na pół. Po jednej stronie, bez cenzury, wylewasz wszystko, o czym krzyczy twój emocjonalny mózg. A po drugiej, dopuszczasz do głosu tego nudnego, racjonalnego księgowego w głowie, twój rozum. Mi też to kazała zrobić, jak niechcący zbiłem bombkę na choince. Znaczy nie pisałem, bo nie mam kciuków, ale miałem o tym pomiauczeć. To jak diagram Venna twojego psychologicznego stanu, tyle że zamiast szukać słodkiego punktu pośrodku, po prostu starasz się, żeby żadna ze stron nie puściła chaty z dymem. Zignorujmy ten fakt, że Jinx uważa niszczenie mienia za formę ekspresji. Powiedzmy, że siedzisz sobie w korpo, pijesz kawę, która smakuje jak woda po myciu podłogi w garażu i myślisz, to koniec.
Zastanawiasz się, czy może nie byłoby lepiej zacząć hodować kozy w górach. Twoja kolumna emocje może brzmieć jak manifest napisany przez nastolatka emo, który wypił za dużo energetyków. Nienawidzę mojego szefa, ma twarz jak rozgotowany pieróg. Baśka z księgowości zbiera wszystkie laury, a nic nie robi. Nie czułem się naprawdę żywy od 2019 roku. To fluorescencyjne oświetlenie wysysa moją duszę i robi mi zmarszczki. Tymczasem twoja kolumna rozum spokojnie notuje, poprawiając okulary, stabilny dochód, ubezpieczenie zdrowotne. Do premii zostały tylko 3 tygodnie, rynek pracy jest wątpliwy. Kozy brzmią super, praca mniej super. Magia polega na tym, że przyznajesz, obie strony istnieją. Chcesz uciec do lasu albo lubisz Netflix i ciepłą wodę. A nie mówiłem. Ludzie sami budują sobie klatki. Wchodzą do nich, zamykają drzwi, połykają klucz, a potem narzekają na wystrój wnętrza. Typowe. Żeby wam to lepiej zobrazować, weźmy przykład Darka i Ani. Darek i Ania o mały włos nie zakończyli 7-letniego związku przez termostat. Tak, przez to małe pokrętło na ścianie. Darek chciał 20 stopni, bo uważał, że zimno hartuje charakter. Ania nalegała na 22, bo lubi czucie w palcach u stóp. Ale termostat tak naprawdę nie był problemem. Był tylko bronią. Był zakładnikiem w rękach emocjonalnych terrorystów. Walczyli na śmierć i życie o 2 stopnie Celsjusza. Typowe. Kiedy walczysz o drobiazg, zwykle bronisz czegoś znacznie większego. Terytorium, godności. U ludzi w 90% przypadków to głód albo niewyspanie, tylko dorabiacie do tego wielką ideologię o braku szacunku. Prawdziwy problem? Darek czuł się kontrolowany, Ania czuła się ignorowana. Utkwili w pułapce transformacji. Każdy czekał, aż drugi magicznie się zmieni. Darek chciał cool girl, która biega boso po śniegu. Ania chciała, żeby Darek rozwinął inteligencję emocjonalną i domyślił się, że jak ona zakłada 3. swetr, to znaczy, że potrzebuje ciepła, dosłownie i metaforycznie. Pewnej nocy, po spektakularnej awanturze, czy 21 stopni to kompromis, czy Syberia, Ania zaproponowała ćwiczenie. Przepołowiła kartkę, podała Darkowi połowę i powiedziała: zapisz, co naprawdę czujesz. Nie o termostacie, tylko o nas. Wiecie, co wyszło? Darek napisał: czuję, że ciągle próbujesz mnie naprawić, jakbym był zepsutym projektem. Ania napisała: czuję, że nigdy nie mam racji i muszę przepraszać za to, że istnieję. Żadne z nich nie słuchało terrorysty partnera, bo byli zbyt zajęci negocjacjami z własnymi demonami. Nudy. Kobietom jest zimno, bo są stworzone do stania przy kuchence albo piekarniku. Wow, Jinx, no teraz to wyjechałeś wrotki. Od dzisiaj sobie na kolację sam coś upoluj. Sorry, Ania z Darkiem wybrali kompromis, Jinx. Ale kluczowe było zdanie Ani. Powiedziała: albo koncentrujesz się na tym, co nas dzieli, albo na tym, co nas trzyma razem. Wybór należy do ciebie. A teraz akta. Co? Mądrale naukowcy odkryli coś przerażającego. Twój mózg przetwarza reakcje emocjonalne, zanim w ogóle zdajesz sobie sprawę, że je masz. Mówimy o milisekundach, ale to wystarczy. Istnieje opóźnienie między momentem, gdy twoje ciało migdałowe, czyli kwatera główna twojego terrorysty, reaguje, a momentem, gdy twoja kora przedczołowa, ten biedny negocjator z teczką, w ogóle dowiaduje się, że jest jakieś spięcie. To oznacza, że przez krótką, przerażającą chwilę ty jesteś terrorystą. Twoja reakcja już poszła. Chemia zalała krew. Już wiesz, że nienawidzisz tej osoby, a twój racjonalny mózg dopiero dopija kawę i pyta: ej, co się stało? Wasz rozum zawsze się spóźnia, jak goście na święta. Jeszcze ciekawiej robi się, gdy spojrzymy na badania Antonio Damasio. Sugerują one, że ludzie z uszkodzeniami centrów emocjonalnych nie stają się superlogicznymi maszynami. Paradoksalnie stają się fatalni w decyzjach.
Godzinami analizują menu i nie mogą wybrać pomiędzy zupą czy sałatką. Okazuje się, że emocje to nie tylko agenci chaosu, to niezbędne dane. Rozum bez emocji to mapa bez kompasu, a emocje bez rozumu to silnik rakietowy przyczepiony do deskorolki. Szybko, głośno i kończy się tragicznie na ścianie. Ale niestety, potrzebujecie obu. Więc kiedy następnym razem życie da wam w kość, weźcie tę cholerną kartkę papieru. Nie telefon, nie laptopa, papier. Jest coś magicznego w fizycznym akcie pisania, co zmusza mózg do zwolnienia. Zrób listę. Zobacz czarno na białym, kto dziś krzyczy głośniej. Może ta praca naprawdę cię niszczy i ta farmakus to jedyny ratunek dla twojej psychiki. A może racjonalny mózg ma rację. To uczucie samotności o 1:00 w nocy przeminie i absolutnie, pod żadnym pozorem, nie powinnaś wysyłać tego SMS-a do byłego. Nieważne jak bardzo twój wewnętrzny terrorysta przekonuje cię, że to będzie dojrzała rozmowa. Nie będzie. Zamiast pisać do byłego, napisz do lodówki. Spotkajmy się w kuchni. To jest związek, który ma przyszłość. Może rozwiązanie polega na zrozumieniu, że jesteś sumą tych dwóch głosów. Nie możesz eksmitować swojego emocjonalnego terrorysty. On ma w twojej głowie dożywocie. Jest wpisany w twój system operacyjny, ale możesz przestać oddawać mu kluczyki do samochodu. Możesz używać rozumu nie jako knebla do uczuć, ale jako tłumacza. Jako dyplomaty, który mówi: rozumiem, że jesteś wściekły, ale nie możemy rzucać krzesłem w prezesa. Zamiast tego napiszmy pasywno-agresywnego maila. Co ty na to? Przepołów kartkę linią, niech rozpoczną się negocjacje. A teraz możesz już przestać gadać. W święta i tak mało kto nas odwiedził, bo za dużo mówisz. Nawet przy stole. Gadasz i gadasz, a miska sama się nie napełni. Ludzie cię oglądają, bo myślą, że w końcu powiesz coś mądrego, a ty nawet nie umiesz otworzyć saszetki bez opryskania się sosem. Zgadzam się z Jinxem, co zdarza się raz na rok. Cisza też jest formą mądrości. Czasem największym aktem samorozwoju jest po prostu zamknięcie się i pójście spać. Dzięki Jinx za ten brutalny reality check. A wam dziękuję, że byliście z nami w kolejnej części Archiwum Emocji. Jeśli ten odcinek coś w was poruszył, zostawcie komentarz, napiszcie, co dzisiaj krzyczy wasz wewnętrzny terrorysta, albo po prostu zostawcie subskrypcję i chwilę ciszy. Idźcie negocjować, a my zobaczymy się za tydzień przy zachodzie słońca.